Program Laboratorium Metrologii powstał dzięki wsparciu patronów. Bardzo dziękuję za Waszą obecność. Cześć, dzień dobry, witam w Laboratorium Metrologii. Dzisiaj zabieram Was w podróż do przeszłości. Otóż jakiś czas temu udało mi się z innego laboratorium uratować trochę sprzętu pomiarowego z lat 80. i 90., który był przeznaczony niestety na złomowanie. Między innymi uratowałem ten oscyloskop Hewitt-Packard 54540A. Pasmo przenoszenia 500 MHz, 2 giga sample na sekundę. Oscyloskop cyfrowy, chociaż jak widzicie z kineskopem, takim nazwijmy to analogowym, którego produkcję rozpoczęto w 1994 roku. Pokażę Wam, jak on działa, co oferuje, jak się go obsługuje i zostańcie proszę ze mną, niezależnie od tego, czy jesteście fanami takiego retro sprzętu, czy pracujecie wyłącznie na oscyloskopach cyfrowych, a może szczególnie jeżeli pracujecie na cyfrowych, to zostańcie, bo zobaczycie, jak wygląda sprzęt z minionej epoki, a ja jestem w stanie zaryzykować hipotezę, którą postaram się Wam trochę udowodnić w tym filmie, że pod wieloma względami ten oscyloskop jest dużo lepszy niż współczesne rozwiązania z ekranami dotykowymi. Zapraszam na film. Dwa słowa na temat tego modelu. Mam tutaj broszurę taką reklamową, informacyjną z jego parametrami. W tej serii było tych oscyloskopów nieco więcej. Były dwukanałowe, były czterokanałowe. Ten oscyloskop to jest model o paśmie 500 MHz, próbkowaniu maksymalnie 2 giga sample, przy czym to pasmo, to próbkowanie jest dzielone na kanały, czyli im więcej kanałów, tym wolniejsze próbkowanie. Sprzęt wyprodukowany w Stanach ma z tyłu naklejkę Made in USA i jest tam data 4 grudnia 1995 roku, chociaż jest dopisek refurbished, czyli odnowiony. A więc nie wiem, czy on z jakichś powodów wtedy trafił do odnowienia, do producenta, a był wyprodukowany wcześniej, czy to jest data produkcji. No w każdym razie na pewno 95, a więc ile? 30 lat. Z podstawowych parametrów już powiedziałem. To jest oscyloskop 8-bitowy. Długość pamięci to jest 32 000, nieco ponad 32 000 punktów, przy czym wyświetla na ekranie maksymalnie 500 punktów, stąd tam jest robiona interpolacja. No i słuchajcie, jeśli chodzi o liczbę akwizycji na sekundę, no to nie jest tu rewelacyjnie, to nie jest super szybki oscyloskop, bo maksymalnie tych rejestracji jest 150, no ale na to pozwalały układy scalone z tamtej epoki. Tyle chyba, jeśli chodzi o podstawowe jego parametry. Za chwilę zobaczymy, jak on działa. Natomiast pozwólcie teraz, że wrócimy trochę do przeszłości i dwa słowa na temat historii rozwoju oscyloskopów w firmie Hewitt-Packard. Firma została założona w 1938 roku, kiedy Bill Hewitt i David Packard powołali do życia działalność ukierunkowaną od początku na produkcję aparatury pomiarowej. Początkowo firma produkowała urządzenia do testowania urządzeń audio, generatory, częstotliwościomierze i liczniki czy woltomierze.
W 1956 roku HP wyprodukowała swoje pierwsze analogowe oscyloskopy HP130A i HP150A. Model 130A posiadał pasmo do 300 kHz, ale 150A charakteryzował się pasmem 10 MHz, czułością od 5 mV na cm do 50 V na cm, posiadał 2 kanały i był zbudowany z 52 lamp elektronowych. Kosztował $1000. Uwzględniając inflację, w 2024 roku jego cena wynosiłaby prawie $12 000. Miał on konkurować z obecnymi już od jakiegoś czasu oscyloskopami Tektronix. Pierwsze oscyloskopy HP nie podbiły rynku, jednak firma rozwijała tę linię produktów. W 1962 roku wprowadziła na rynek oscyloskop próbkujący HP185B. Na zdjęciu możecie zobaczyć fragment artykułu z magazynu HP z tego właśnie roku, w którym autorzy wyjaśniają, na czym polega próbkowanie i działanie nowych ówcześnie oscyloskopów. Piękny kawałek historii. W latach 1960-80 Hewlett-Packard wypuściło na rynek co najmniej 7 serii oscyloskopów. Nie był to łatwy okres dla firmy, która miała poważnego konkurenta w postaci Tektronixa. W latach 80. HP zwróciło się w kierunku rozwoju oscyloskopów, które można określić mianem analogowo-cyfrowych. Były to przyrządy programowalne, oferujące złożone funkcje pomiarowe, ale wciąż wyposażone w klasyczną lampę oscyloskopową. Takim przykładem jest zbudowany w oparciu o mikroprocesor model HP 1980A i B z roku 1982. Na przełomie lat 80. i 90. Hewlett-Packard wypuszcza nową linię oscyloskopów ogólnego przeznaczenia o oznaczeniu rozpoczynającym się od cyfr 54. To właśnie przedstawicielem tej rodziny jest HP 54540A. Poszczególne modele różniły się głównie liczbą kanałów, pasmem oraz próbkowaniem. Model, któremu przyglądnę się w tym filmie, został ówcześnie wyceniony na $15 000. Biorąc pod uwagę inflację, w 2024 roku zapłacilibyśmy za niego ponad $32 000. Dzisiaj oscyloskopy z tej serii, w zależności od modelu i stanu, można kupić za kwotę od kilkuset do ponad $1000 na aukcjach internetowych. Dalsza historia firmy HP to przekształcenie w Agilent Technologies i ostatecznie w Keysight. Ale to już inna historia. A więc proszę Państwa, Hewlett-Packard 54540A. Rozpocznijmy naszą podróż w przeszłość i zobaczmy, jak wygląda panel przedni. Od razu powiem, że wszystkie te przyciski, pokrętła są bardzo dobrze rozlokowane i posługiwanie się tym oscyloskopem jest bardzo intuicyjne i bardzo wygodne. Mamy tutaj przyciski do sterowania z menu kontekstowego. Tak, jest tutaj już takie, jak we współczesnych oscyloskopach. Dalej oczywiście sekcja vertical, horizontal, trigger. Tutaj różne funkcje w menu. To sobie wszystko przetestujemy. Kontrola tego, co i jak jest wyświetlane na ekranie oraz klawiatura numeryczna. Genialne rozwiązanie do sterowania tym oscyloskopem. Bardzo żałuję, że tego się już nie stosuje we współczesnych konstrukcjach. Stacja dyskietek. Powiem też o niej nieco później. Załączanie, wyłączanie wszystkich kanałów, no i gniazda BNC do każdego z nich. Kanał 4 nie działa, jest uszkodzony, zresztą tutaj ktoś napisał, nie wiem czy to widzicie, ja będę korzystał z jednego lub z 2 kanałów. Tutaj od razu powiem, że ten oscyloskop bootuje się niemal natychmiast. Trwa to może 3-4 sekundy. Znajdźcie proszę współczesny oscyloskop, który tak szybko się uruchamia. Zazwyczaj trwa to kilkadziesiąt, a czasami nawet sekund, a czasami powyżej minuty. Zresztą w ogóle jeśli chodzi o sterowanie tutaj, to ono jest bezzwłoczne. Nie ma tutaj żadnego opóźnienia, niezależnie od tego, jakie funkcje oscyloskop realizuje, jak bardzo jest obciążony. Jest to bardzo, bardzo szybkie sterowanie, coś, co we współczesnych oscyloskopach niestety czasami jest problemem. Zdarzyło mi się kilka razy, że ten oscyloskop się zawiesił, przestał odpowiadać. Tak jak teraz, popatrzcie co tu się dzieje. O, w ogóle teraz w tle mam to logo z bootowania, w ogóle mogę ten ekran przesuwać. No, ciekawe rzeczy tu się dzieją. Jeśli chodzi o panel tylny,
Mamy tam wyjście DC call out, AC call out, jak rozumiem to są wyjścia do kalibracji tego oscyloskopu. Jest trigger in, czyli zewnętrzny sygnał wyzwalający można doprowadzić. Jest RS232, jest HPIB, czyli jest to przyrząd w pełni programowalny komendami SKIPI i jest wyjście parallel, port równoległy do podłączenia drukarki, tak, drukarki, dlatego że tu jest taki przycisk print, jeżeli go nacisnę, a drukarka jest poprawnie skonfigurowana do pracy z oscyloskopem, to zostanie wydrukowana zawartość ekranu. Dobrze, słuchajcie, zacznę trochę niestandardowo od przywrócenia ustawień fabrycznych, dlatego że tutaj coś jest ustawione, widzimy sygnał, jego widmo, jest liczone FFT, ale chcemy mieć ustawienia fabryczne. Recall, control, popatrzcie, mamy ustawienia fabryczne. Jeżeli teraz dam autoscale, pięknie przekaźniki działają, to ustawia się optymalnie pod kątem doprowadzonego sygnału. On tu niestety za każdym razem, jeżeli dam autoscale, będzie włączał ten kanał 4, dlatego że tam chodzą jakieś zakłócenia i on detektuje tu sygnał. Niestety będę musiał ręcznie go wyłączać. No i popatrzcie, jest skonfigurowany. Tutaj w menu Display możemy sobie skonfigurować, jak ma być wyświetlany siatka na sygnale bez frame, tylko osie i pełny grid. Ja dam może tylko frame, dlatego że będzie nam łatwiej obserwować ten sygnał. I popatrzcie, w tym momencie, nie wiem czy to widzicie, ten sygnał jest wyświetlany w postaci kropek. One nie ma tutaj jakby ciągłej linii. To można sobie włączyć lub wyłączyć tu w menu Display. Ja będę pracował specjalnie na wyłączonym tej ciągłości sygnału, dlatego że będziemy sobie tu obserwować właśnie pojedyncze próbki. Ten oscyloskop nam to umożliwia. W tej chwili on oczywiście robi interpolację na tym sygnale i tutaj ten przebieg ma zawsze 500 kropek, niezależnie od ustawionego próbkowania, ale to też można sobie wyłączyć, co zaraz zobaczymy. A więc mamy tu jakby pełną kontrolę nad wyświetlanym sygnałem. We współczesnych oscyloskopach tak nie jest. Często jest na stałe włączona interpolacja syn x przez x i sygnał jest wyświetlany w sposób ciągły. Tutaj możemy to wyłączyć i obserwować sobie właśnie pojedyncze próbki sygnału. Jeśli chodzi o to menu Save Recall, to tu można sobie zapisywać ustawienia, dane ustawienia oscyloskopu pod jednym z 9 banków pamięci i później przez Recall to przywoływać. Więc taka jest funkcja tego menu. Dobra, zobaczmy szybko, co jest tutaj w sekcji Vertical. Możemy sobie wybierać aktualne kanały, włączać i je wyłączać. Tutaj teraz mamy czułość pokazaną. Tą czułość, popatrzcie, mogę regulować tym pokrętłem, mogę regulować tym pokrętłem uniwersalnym, jeżeli ten parametr jest podświetlony, bądź na przykład pozycję też tym pokrętłem, jeżeli ta pozycja jest aktywna, bądź tym pokrętłem. Ale co jest świetne, to, że mogę również wprowadzać wartości z klawiatury. Popatrzcie, chcę zmienić czułość na 2 V, Enter. Chcę zmienić czułość na 2 mV, tu mam do wyboru mili, mikro, nano, pico. Proszę bardzo. Wróćmy na 2 V. Genialne sterowanie z klawiatury. Nie trzeba niczego przeklikiwać na ekranie dotykowym. Wszystko jest pod ręką, bardzo intuicyjne. Co my tu mamy jeszcze? Tu mamy rodzaj sprzężenia kanału. Popatrzcie, DC, czyli pełne pasmo 500 MHz. Dalej jest coś takiego jak DC plus bandwidth limit, gdzie on ogranicza pasmo do 30 MHz.
Dalej mamy AC, czyli tylko składowa przemienna, odcina nam składową stałą. AC plus bandwidth limit, czyli odcięcie składowej stałej i filtr od góry 30 MHz. I w końcu AC LF rejection, to jest taki filtr, który przepuszcza od 400 Hz w górę. A więc no, sporo możliwości, jeśli chodzi o konfigurację. Tutaj mamy oczywiście możliwość wyboru impedancji wejściowej 50 ohmów, super. I tu więcej ustawień, popatrzcie. Tłumienie sondy w tej chwili jest razy 1. Można sobie to zmieniać skokowo, ale można wprowadzać z klawiatury z krokiem 1/10. Popatrzcie, gdybym chciał mieć sondę 1,1, to mogę to zrobić. Gdybym chciał mieć sondę, nie wiem, 9,9, proszę bardzo, mogę to zrobić. Nie wszystkie współczesne oscyloskopy to umożliwiają. Wróćmy do jedynki. Te dwa dodatkowe tutaj ustawienia ECL, TTL, to są jakby predefiniowane ustawienia czułości, ogólnie nastaw oscyloskopu dla jakby tych dwóch klas układów cyfrowych, w których występują charakterystyczne poziomy napięcia. Czyli jeżeli ktoś pracuje na TTL, to ma tutaj predefiniowany do tego przycisk i oscyloskop już jest dobrze ustawiony do obserwacji tego rodzaju sygnałów. No ale przywołajmy poprzednie ustawienia, które ja sobie tutaj pod jedynką zapisałem. No i zobaczmy sobie teraz, co mamy w menu horizontal. No znowu wszystkie ustawienia tu. Znowu mogę sobie z klawiatury zmieniać. Jeżeli chcę 500, nie wiem, mikrosekund, proszę bardzo. 200 nanosekund, proszę bardzo. Mogę z klawiatury, mogę tym pokrętłem, mogę też tutaj. Tu, jeśli chodzi o to, można sobie przesuwać jakby, czy wybierać, który fragment akwizycji chcemy obserwować, czy centralny i wtedy mamy punkt wyzwalania w tym miejscu, czy na lewo, czy prawo, wtedy jakby przesuwamy się z punktem wyzwalania, z tym obserwowanym fragmentem względem środka. Tu wybór próbkowania, o tym powiem później, w czasie rzeczywistym bądź repetitive. Pamięć sekwencyjna. Popatrzcie, ten oscyloskop ma pamięć sekwencyjną, no i tu pełna kontrola nad długością pamięci i próbkowaniem. Mogę sobie tutaj ręcznie wpisać wartość, jaką chcę mieć, albo oscyloskop dobiera to automatycznie, jeżeli dam autoscale. Podobnie, jeśli chodzi o częstotliwość próbkowania, też mogę ją sobie tutaj dobierać, no bądź po prostu wybrać auto i wtedy oscyloskop robi to za nas. Jeśli chodzi o tą sekcję horizontal i to, co jest na przykład napisane w instrukcji obsługi, to tutaj jest dużo tutoriali, takich bardzo prostych, związanych z wyborem tych nastaw. I słuchajcie, to jest genialne, że w instrukcji obsługi tego przyrządu są właśnie takie jakby samouczki, które prowadzą krok po kroku początkujących użytkowników oscyloskopu. Coś, czego w dzisiejszych instrukcjach nie ma. No, może Keysight jeszcze nawiązuje do tej dobrej tradycji właśnie HP i podaje takie mini tutoriale. Natomiast tutaj w instrukcji obsługi jest tego dużo. Ja nie będę tego wszystkiego Wam omawiał, może, bo nie chcę, żeby ten film był zbyt długi, no ale na przykład są takie tutoriale, które właśnie tłumaczą relacje pomiędzy długością pamięci a częstotliwością próbkowania, a czasem obserwacji sygnału, że dla jednych ustawień ten czas obserwacji będzie dłuższy, dla innych będzie krótszy. Bardzo ciekawe rzeczy. Oscyloskop trafił do Katedry Metrologii i Elektroniki, w której pracuję, prawdopodobnie na przełomie lat 90. i 2000. Pytałem starszych kolegów, ale nikt nie pamięta dokładnej daty. Wyprodukowany został najpóźniej w roku 1995, bo o tym świadczy naklejka na tylnej płycie. Oscyloskop był stosowany do różnych celów. Między innymi nasz zespół badawczy używał go do konstrukcji pierwszych systemów do pomiaru parametrów ruchu drogowego i sterowania ruchem drogowym. Ciekawostka jest taka, że moi koledzy skonstruowali i zamontowali w Krakowie pierwszy system z pętlami indukcyjnymi do sterowania światłami drogowymi.
Już za chwilę, w drugiej części filmu, omówię Wam bardzo ciekawe opcje związane z próbkowaniem w czasie rzeczywistym i ekwiwalentnym oraz pokażę, jak wyglądają próbki sygnału bez interpolacji. Ale na razie skrót dotyczący różnych funkcji HP54540A. Nie będę w tym filmie omawiał ich szczegółowo, ponieważ część funkcji jest taka jak we współczesnych oscyloskopach. Obszerniejszy materiał otrzymają patroni wspierający kanał na platformie Patronite. Jeśli chodzi o wyzwalanie, to mamy tu standard, sposoby normal, auto i single oraz tryby edge, pattern, TV i inne. Ekran można podzielić na 2 lub 4 okna i wtedy przy obserwacji kilku sygnałów naraz mogą one być wyświetlane w osobnych podoknach. Jest to dużo bardziej czytelne niż w recenzowanym przeze mnie ostatnio Keysightie HD3 czy Rigolu DHO814. Świetna opcja. Możliwości pomiarowe tego oscyloskopu obejmują kursory i pomiary automatyczne. Kursory działają tak, jak znamy to z innych oscyloskopów. Podobnie pomiary automatyczne. Jednak włączenie pomiaru danego parametru jest dużo prostsze niż w innych oscyloskopach, gdyż funkcje te są przypisane do klawiszy klawiatury numerycznej. Genialne! Wystarczy wybrać odpowiednią pozycję, następnie podać numer kanału, dla którego ma być realizowany pomiar i od razu pojawia się on na ekranie. Na filmie widzimy pomiar wartości peak-to-peak dla sygnału sinusoidalnego o wartości ustawionej na 5V. Widzimy, że na kanale pierwszym dostajemy pomiar 4,95V, a na kanale drugim 4,87V, więc na pewno oscyloskop wymaga kalibracji i strojenia. Nic dziwnego, skoro ostatnie naście lat przeleżał w szafie. Ciekawą opcją jest pomiar wartości napięcia dla konkretnej, zdefiniowanej przez użytkownika chwili czasu obserwowanego przebiegu. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, abym się z tym spotkał w innych oscyloskopach. Może coś przeoczyłem we współczesnych konstrukcjach, dajcie znać w komentarzach. Oczywiście dla pomiarów jest dostępna pełna statystyka. Można zdefiniować sposób pomiaru parametrów czasowych przebiegów. W menu Define można wybrać Standard albo User Define. Standard to sposób pomiaru zdefiniowany przez IEEE, czyli np. czas narastania zbocza liczony od 10% względem base do 90%, ale użytkownik może to inaczej określić. Funkcja Limit umożliwia określenie przedziałów wartości mierzonego parametru, po przekroczeniu którego jest zgłaszane zdarzenie. Innymi słowy, umożliwia to monitoring mierzonych wielkości. Z kolei funkcja Compare pozwala porównać bieżący sygnał z jednym z zapisanych w pamięci oscyloskopu. Podsumowując, oscyloskop posiada bogate możliwości pomiarowe, w niczym nie ustępujące współczesnym oscyloskopom ze średniej półki. Zobaczmy sobie dalej. Waveform Save. Co my tutaj mamy? Możemy sobie zapisywać do 4 sygnałów referencyjnych w pamięci nieulotnej. Tutaj mamy M1 do M4 i popatrzcie, jeżeli ja teraz nacisnę po prostu Store, on zapisał, dam Display On i przesunę mój bieżący sygnał, to w tle widzę ten sygnał referencyjny zapisany w banku pamięci pierwszym. Czyli to też znamy, że tak powiem, ze współczesnych oscyloskopów. Tu jakieś dodatkowe funkcje, nie będziemy w to wchodzić. Dalej w tym menu tutaj Waveform Save jest Pixel, co szczerze mówiąc nie do końca wiem, czym się różni od Waveform. Może Wy wiecie, piszcie proszę w komentarzach. Natomiast dalej co mamy? Multiple to jest przeglądanie zdarzeń zarejestrowanych na przykład przy badaniu, czy dany parametr nie przekroczył limitów. W to nie będziemy wchodzić. I maska, tylko może wyłączmy sobie tutaj to i popatrzcie, ten oscyloskop ma również możliwość tworzenia maski. Wejdźmy sobie do Auto Mask menu, niech będzie kanał pierwszy, tak. I teraz tutaj definiuję jakby tolerancję. Dajmy sobie 0,5 Enter. Popatrzcie, jak to się łatwo wszystko wprowadza. 0,5 Enter i dajmy mu Auto Mask. Popatrzcie, jest stworzona maska, taka obwiednia z uwzględnieniem tej tolerancji wokół sygnału. No i jeżeli teraz ten sygnał przekroczy tą stworzoną maskę, wartości gdzieś wykroczą, no to on tutaj będzie w jakiś sposób to zgłaszał i później podejrzewam, że w tym menu
w tym menu Multiple właśnie będzie można sobie sprawdzić, czy takie zdarzenie nastąpiło. Funkcje matematyczne oferują standardowe jak na tamte czasy możliwości: suma, różnica, iloczyn sygnałów i inne oraz FFT. Teraz widzimy widmo sygnału prostokątnego i charakterystyczny kształt kolejnych harmonicznych o malejących amplitudach. Oczywiście nie działa to tak szybko jak we współczesnych oscyloskopach, ale jest. Co ciekawe, jest tu również funkcja automatycznego wyszukiwania wartości poszczególnych pików we widmie. Słuchajcie, powoli zmierzam do końca. Pozostało jeszcze tutaj rozstrzygnąć, do czego służyła ta stacja dyskietek. Ja już w szorcie trochę o tym mówiłem. Można tu zapisywać oczywiście spróbkowane wartości sygnałów, można zapisywać całe konfiguracje jakby ustawień oscyloskopu. Można w formacie bodajże TIFF zapisywać zrzuty z ekranu. No i w końcu za pomocą tej dyskietki można wgrywać nowy firmware. Co ciekawe, Hewlett-Packard o nowym firmware'ze informował swoich użytkowników, wysyłając im tradycyjną pocztą po prostu list, bądź też od razu dostarczając ten firmware na dyskietce, dlatego że w tamtych czasach nie było internetu, a czy może był, ale nie tak rozwinięty i w taki sposób robiono update firmware'u. Możemy tu jeszcze, słuchajcie, wejść do menu. Zadziałała stacja, do menu disk. Popatrzcie. Ja szczerze mówiąc nie wiem, co jest na tej dyskietce. Coś jest, popatrzcie, możemy przeglądać. Pierwszy raz to robię. Tak, chodzę sobie po tych katalogach. Coś tu jest na tej dyskietce. Popatrzcie, to jest dyskietka z tamtych lat. I działa. Nie ma uszkodzonych sektorów, jak widać. No i co możemy tu zrobić? Load scope, store image. Co my tu mamy? TIFF, PCX, EPS, compression, rendering, black, white, gray, green. Ciekawe. Store image, dajmy mu enable. Press print in any screen to store image. OK. Zapiszmy jako TIFF. Może dajmy mu tu green. Czemu nie? Print. Formatic image, printing. Disk error. Popatrzcie, disk is write protected. Czyli trzeba zrobić tak. Tak. Dajmy mu enable. Jeszcze raz print. Słychać ją? Ale mi się przypominają czasy, kiedy miałem Amigę na dyskietki. Formatting image, printing image to disk. I co? Uda się zapisać? Słuchajcie, nawet disk error. Niestety, CRC error. Być może jest uszkodzona jednak ta dyskietka. Nawet gdybym zapisał, to nie miałbym gdzie tego, szczerze mówiąc, zobaczyć, bo nie mam i nie kojarzę, żeby ktoś miał komputer ze stacją dyskietek. Niestety, to już jest relikt minionych czasów, ale kiedyś tak to działało. OK, słuchajcie, chyba tyle. Wyjdźmy sobie stąd. Jak stąd wyjść? Nie, jeszcze raz. Dobra, udało mi się wyjść. Dajmy mu jeszcze na koniec auto scale i posłuchajmy, jak pięknie klikają nam tutaj przekaźniki. Ten oscyloskop ma wiele funkcji dostępnych standardowo we współczesnych oscyloskopach, ale również funkcji, którymi współcześnie producenci się bardzo chwalą, a były one już dostępne w latach 80. czy 90. I jedną z takich funkcji jest próbkowanie w czasie ekwiwalentnym. Teraz Wam pokażę, na czym to polega, dlatego że ten oscyloskop umożliwia nam właśnie jakby zobaczenie tak bardzo prosto, elementarnie, na czym to próbkowanie z czasem ekwiwalentnym polega. Przywróćmy sobie ustawienie fabryczne. Ja doprowadziłem teraz tutaj sygnał z wyjścia AC call out z tyłu. To jest taki prostokąt, jak widzicie. Znowu ten czwarty kanał muszę wyłączyć. I teraz popatrzcie, tu w menu horizontal
mamy wybór próbkowania w czasie rzeczywistym albo repetitive, to jest w tym czasie ekwiwalentnym. I teraz czym się różnią te tryby próbkowania? Tutaj zaraz pokażę Wam, to będzie to bardzo ładnie widać, z tego względu, że mogę wyłączyć łączenie jakby poszczególnych próbek ze sobą. Connect dots off, a więc będziemy obserwować pojedyncze próbki i dzięki temu łatwiej będzie zrozumieć, czym te tryby się między sobą różnią. Współczesne oscyloskopy nie zawsze to umożliwiają, bardzo często jest to linia ciągła i kropek nam nie wyświetlają. A więc, jeżeli oscyloskop działa w czasie rzeczywistym, no to jest wykonywana akwizycja sygnału z maksymalną częstotliwością próbkowania dostępną przy danych ustawieniach podstawy czasu i długości pamięci i jest ten sygnał wyświetlany. Potem znowu akwizycja, wyświetlanie i w ten sposób generalnie to działa z daną częstotliwością próbkowania. Natomiast, i to jest powiedzmy podstawowy taki tryb próbkowania, najczęściej tak pracujemy. Natomiast ten tryb repetitive, czy też po polsku w czasie ekwiwalentnym, działa nieco inaczej. To znaczy, są zbierane w danej akwizycji próbki sygnału z daną częstotliwością próbkowania, później jest zrobiona kolejna akwizycja, sygnał jest próbkowany znowu, kolejna akwizycja, kolejne próbkowanie i tak w kółko, przy czym w każdej akwizycji to próbkowanie powinno być wykonywane jakby w innych punktach przebiegu. I dopiero po zebraniu takiego zbioru akwizycji jednocześnie są wyświetlane wszystkie te próbki ze wszystkich akwizycji jednocześnie na ekranie. No co nam to daje? Daje nam to, że tych próbek dzięki temu jest więcej niż przy próbkowaniu w czasie rzeczywistym. A więc można powiedzieć, że zwiększamy tu niejako częstotliwość próbkowania. To oczywiście działa dobrze tylko dla sygnałów powtarzalnych, okresowych, takich jak ten prostokąt czy sinus, no bo gdyby ten kształt się zmieniał, no to oczywiście nie działałoby to poprawnie. No i zobaczmy sobie teraz właśnie tutaj różnice w tych rodzajach próbkowania. Ja rozciągnę ten sygnał tak, żeby zobaczyć tutaj jego zbocze. Dajmy sobie tutaj 2 nanosekundy. Popatrzcie, już tu na tym zboczu widać kropki, ale w tym momencie ten sygnał jest interpolowany. To znaczy oscyloskop automatycznie uzupełnia brakujące wartości tak, żeby w czasie obserwacji mieć 500 próbek. No tak to po prostu tak sobie to producent ustalił, że maksymalnie wyświetla 500 próbek i jeżeli trzeba, to jest robiona interpolacja, czyli sztuczne uzupełnianie brakujących wartości. Ale ja tą interpolację mogę wyłączyć. Tu w menu Utility, System Menu, Interpolation Off. Popatrzcie, teraz mam tu widoczne próbki, tak jak widzi je przetwornik analogowo-cyfrowy, a więc można powiedzieć, jesteśmy tu bardzo blisko sprzętu. No i teraz, gdyby policzyć dla danej częstotliwości próbkowania, która jest ustawiona i danej podstawy czasu, ile tych próbek powinno być, to powinno ich być 40 w tym czasie obserwacji, czyli 20 nanosekund, no bo tu jest 2 nanosekundy na działkę, a działek jest 10. I rzeczywiście, gdybyśmy policzyli, zatrzymajmy sobie to, gdybyśmy sobie policzyli, to tych próbek w czasie obserwacji jest 40. W trybie próbkowania z czasem w czasie rzeczywistym, tak? Natomiast jeżeli teraz przejdę na tryb próbkowania z czasem tym ekwiwalentnym, dajmy sobie tu repetitive, tak, zatrzymajmy akwizycję, to popatrzcie, tu w tym trybie nie ma interpolacji robionej, są wyświetlane próbki z tych kolejnych akwizycji, które on wykonał. I widzimy, że tych próbek tutaj jest dużo więcej niż 40 w czasie rzeczywistym. Dużo lepiej widać chociażby to strome
zbocze. No i teraz, jeżeli ja tutaj będę próbował zaobserwować pojedyncze akwizycje, to popatrzcie, pojedyncze akwizycje będę robił clear i single, clear, single. Widać? Pojedyncze akwizycje dalej mają po 40 próbek, tak? Ale jeżeli ja będę je nakładał na siebie, no to tworzy mi się właśnie ten obraz sygnału spróbkowanego w czasie ekwiwalentnym. No i tak to działa. I bardzo fajnie, że w tym oscyloskopie właśnie tu można wyłączyć sobie te łączenie próbek, łączenie kolejnych wartości. Bardzo fajnie, że można sobie wyłączyć interpolację, bo jak Wam pokazałem właśnie, to lepiej umożliwia zrozumienie tego, jak działa oscyloskop, jak działają te tryby próbkowania. W tym trybie ekwiwalentnym mamy tutaj dodatkowe funkcje, jeśli chodzi o operacje na sygnale. Ja teraz sobie doprowadziłem z generatora szum, jak widzicie. No, mógłbym te kropki połączyć, to jednak spowalnia działanie tego oscyloskopu. Jak widzicie, liczba rejestracji na sekundę tu jest dużo większa niż tutaj. Zostańmy więc przy kropkach, ale tu teraz mogę albo wprost wyświetlać ten sygnał, albo włączyć uśrednianie. Popatrzcie, i teraz tu z klawiatury na przykład 16 uśrednień. Hop, popatrzcie, jak ładnie się ten szum uśrednił. No jest to szum o rozkładzie normalnym, więc uśrednianie będzie zmniejszać te wartości. 32, łatwiutko z klawiatury wpisuję, proszę bardzo. Ale oprócz uśredniania jest tu również możliwość wyświetlenia jakby envelopy, czyli obwiedni tego sygnału, a więc wartości maksymalnych i minimalnych. A więc w tym próbkowaniu ekwiwalentnym możemy albo wprost obserwować sygnał, albo sobie go uśredniać, albo obserwować tą obwiednię sygnału. Czy mówiłem już, że obsługa tego oscyloskopu to czysta przyjemność? Będę to powtarzał i podkreślał, bo naprawdę, jeżeli to porównam do współczesnych oscyloskopów z ekranem dotykowym, gdzie trzeba zgadywać, co gdzie jest, przeklikiwać się przez ileś poziomów menu, to jest rozwiązanie genialne. Proszę, zacznijcie produkować oscyloskopy znowu z dużą liczbą rozsądnie rozłożonych przycisków i klawiaturą numeryczną. Dobra, słuchajcie, zobaczmy, co tu jeszcze jest ciekawego. Dajmy mu ustawienia fabryczne. Ja doprowadziłem teraz autoscale, doprowadziłem teraz sygnał taki impulsowy. Popatrzmy na niego. Może tym razem dajmy sobie dots on i proszę bardzo, mam taki sygnał impulsowy, wypełnienie 10% względem okresu. No i teraz ten oscyloskop, podobnie jak niektóre współczesne, ma pamięć sekwencyjną. Czyli jeżeli jesteśmy w próbkowaniu real-time, tu jest coś takiego jak sequential. To jest pamięć sekwencyjna, coś czym między innymi chwalił się Keysight w swoim nowym oscyloskopie serii HD3, który niedawno dla Was recenzowałem, oscyloskopie za grubo ponad 100 000. Tutaj ta opcja już była. Na czym ona polega? No, jeżeli włączymy to próbkowanie, tą pamięć sekwencyjną, to jest próbkowany tylko dany fragment sygnału, na przykład wokół jakby chwili wyzwolenia, tak? Wokół triggera. Czyli oscyloskop nie próbkuje całości tego sygnału, w szczególności nie próbkuje tych tutaj czasów, kiedy w sygnale nie ma interesujących dla mnie żadnych wartości, tylko mogę go ustawić tak, żeby skupił się na tych fragmentach tutaj, gdzie ten impuls występuje. Czyli spróbkuję to, pominie ten fragment, spróbkuję to, pominie ten fragment, spróbkuję to i zapiszę te spróbkowane fragmenty do pamięci oscyloskopu. No to zobaczmy, jak to działa. Czy ja to pamiętam? Ja to raz próbowałem robić. Tu jakie mamy ustawienia? Słuchajcie,
liczba punktów na pojedynczy segment, no skoro mamy 500 próbek na czas obserwacji, a te impulsy są wąskie, to myślę, że 100 w zupełności wystarczy, a liczbę segmentów tutaj ustawmy sobie na przykład na 5. OK. Mógłbym aż 2836 przy tej liczbie punktów. Na tyle mi ten oscyloskop pozwala. I teraz, o ile dobrze pamiętam, jeżeli nacisnę Run, to on zrobi te 5 rejestracji właśnie i zapiszę to sobie do pamięci. Tak, super. Data processed. On tu często informuje też, co zrobił w danej chwili. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, to jest bardzo fajne. I teraz, jeżeli przejdę do menu Display, to popatrzcie, tutaj się zmieniły opcje i mogę w tym miejscu wybrać sobie, który segment chcę podglądnąć. Czyli to, co widzę tu, to jest te 100 próbek, które wybrałem i teraz w tym miejscu mogę kolejne segmenty sobie podglądać. Widać, że nieco się różnią między sobą? Widać, tak? To są kolejne zarejestrowane impulsy. Można też tutaj dać sobie All Segments, wtedy wszystkie są nałożone na siebie. A więc funkcja już dostępna w tych oscyloskopach, no przydatna właśnie w takich sytuacjach. Słuchajcie, pewnie coś pominąłem, w ogóle nie zaglądnąłem tutaj do utility, tu jest jakiś self-test, ProbCal, self-cal i tak dalej, system menu. Co ciekawe, popatrzcie, tu chyba działa bateria jeszcze wewnętrzna, on pokazuje 28 listopada 2024, to się nie zgadza, bo ja to nagrywam 23, no ale tak jakby ten zegar, może była źle ustawiona data, ale on jednak działa. No bo skąd taka data by była? Więc tutaj w to utility nie wchodziłem. Software revision, zobaczmy sobie. Gdzie z 94 revision 0.1.3. System software z 95, tak? Boot ROM, no różne wersje różnych tutaj pod jakby tych firmware'ów. OK, chyba tyle. Jak już się pewnie domyślacie, ja mam bardzo pozytywne doświadczenia z obcowania z tym oscyloskopem. No pomijam już jego parametry, czyli wysokie pasmo, bardzo duże próbkowanie, chociaż mała liczba rejestracji na sekundę. Niemniej obsługa, ergonomia pracy, rozplanowanie przycisków, no genialne. Jeśli chodzi o ten model, uważam, że to powinien być wzór do naśladowania. Ja wiem, że dzisiaj już nikt klawiatury numerycznej do oscyloskopów nie dodaje, ale właściwie dlaczego by nie? Zamiast przeklikiwać się przez ileś poziomów wieszającego się menu we współczesnych oscyloskopach cyfrowych, można by było przecież dodać parę przycisków na panelu przed nim. Słuchajcie, pewnie nie będzie tu mój podstawowy oscyloskop, bo jednak potrzebuję tutaj szybsze modele, ale będę do niego wracać. Nawet może we filmach. Na pewno pokażę go studentom, na pewno pokażę te efekty związane z próbkowaniem, bo to tutaj jest możliwe. Na pewno też instrukcję warto zainteresować się nieco głębiej, dlatego że ona jest świetnie napisana. Jest tam wszystko wytłumaczone, nie trzeba się niczego domyślać, tak jak we współczesnych instrukcjach. Mam nadzieję, że dla osób, które obcowały z takim sprzętem, no, powróciły pozytywne wspomnienia, a dla pozostałych mam nadzieję, że ta podróż była po prostu ciekawa. Do zobaczenia następnym razem.